Dlatego też tak ważne jest wdrożenie AFIR-u, żebyśmy mogli swobodnie podróżować, żeby ta infrastruktura była na bardzo podobnym poziomie w całej Europie, zarówno w Europie Mhm. Zachodniej, która jeszcze nas wyprzedza, ale również Bardzo właśnie pozytywnie, bardzo mi się podoba. Jeszcze nas wyprzedza. Szybcy, naładowani, elektromobilni. Witaj w EV Generation. Miejscu, gdzie przyszłość jest teraźniejszością. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku EV Generation, podcaście, którym prowadzimy Cię poprzez tematy od ekologii i technologii do stylu życia i trendów mobilności. Nazywam się Marina Witowtowa, jestem pasjonatką elektromobilności, zrównoważonego transportu i ekologii. A dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Burda, prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Cześć! Cześć. Cześć Marina. Bardzo się cieszę na naszą dzisiejszą rozmowę i tak na rozgrzewkę zacznijmy od tego, czym dla Ciebie jest elektromobilność. No, elektromobilność stała się chyba trochę stylem życia. Oprócz tego, że pracą, to stała się przede wszystkim tym, że no, w jakiś sposób zaczęła wypełniać przestrzeń życiową, ponieważ z najpierw zainteresowań i pracy przerodziła się w taką pasję, bo chyba niewiele osób znam takich, które jadąc gdzieś samochodem elektrycznym sprawdzają, kto jest producentem stacji ładowania albo jakie moce można osiągnąć na właśnie danych stacjach. Więc tak, to myślę, że to stało się już takim trochę stylem życia. No i też to się przyrodziło w PIRE, tak? Dokładnie. Powiedz mi parę słów, czym się zajmuje to stowarzyszenie, jakie macie cele? Już jakiś czas temu, bo właśnie niedawno obchodziliśmy 4. urodziny, postanowiliśmy z pewną grupą osób założyć Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności, ponieważ zauważyliśmy, że elektromobilność w Polsce potrzebuje jeszcze wsparcia i to takiego biznesowego. Ponieważ byliśmy wtedy na takim etapie, gdzie co niektórzy dalej wątpili, czym jest elektromobilność i w Czy ogóle niektórzy po dalej co. wątpią? Myślę, że ta grupa zaczyna się coraz bardziej kurczyć, chociaż no, ostatnie doniesienia medialne o wielkim krachu elektromobilności, no, myślę, że napędza hejterów, ale myślę, że ta grupa właśnie przekonujących się do elektromobilności stale rośnie. I my pojawiliśmy się w momencie, kiedy ta grupa była bardzo, bardzo mała i kiedy edukacja, czym jest elektromobilność i dlaczego ją potrzebujemy, była w zasadzie niezbędna. Robimy to nadal, tworzymy otoczenie regulacyjne, ale też zajmujemy się tą częścią gospodarczą, dlatego że w tym roku, dosłownie za kilkanaście dni, otwieramy inkubator technologiczny na terenie dużego kampusu elektromobilności w Zielonej Górze. No i ja nie mogę się doczekać, no bo to jest tuż przy siedzibie ekoenergetyki, także wszyscy z niecierpliwością czekamy na otwarcie Dokładnie hubu. tak. No i uważam, ja się zgadzam, że takie stowarzyszenia są bardzo potrzebne, żeby no nie tylko promować i edukować o elektromobilności, a również pomagać zbliżyć się do celów osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zdecydowanie. No, elektromobilność jest jednym z narzędzi, które to umożliwia i dopóki tego jakby nie zrozumiemy, że potrzebujemy tych narzędzi w każdym obszarze, to, no to pewnie będziemy błądzić. Tak samo potrzebujemy narzędzi w obszarze energetyki, tak samo narzędzi w obszarze chociażby przemysłu, a elektromobilność jest tutaj bardzo dobrą drogą do tego, żebyśmy mogli zdekarbonizować właśnie transport. Dokładnie. No i dzisiaj chciałabym porozmawiać głównie o AFIR-ze, no, bo to regulacja, która ma na celu właśnie przybliżenie do osiągnięcia tej neutralności klimatycznej. No myślę, że już wiele osób związanych z elektromobilnością nieraz słyszała o AFIR-ze, ale powiedz tak pokrótce, co to jest, z czym co się je, co oznacza ten skrót? No, przede wszystkim zacznę może od tego, że żebyśmy mogli mówić o prawdziwej elektromobilności, to znów jesteśmy przed takim dylematem, co było pierwsze, samochody czy infrastruktura? Jajko czy kura? No to jest oczywiste, że potrzebujemy infrastruktury. AFIR odpowiada przede wszystkim na wyzwania tego, aby powstała infrastruktura wzdłuż korytarzy sieci TEN-T w Europie. To są korytarze drogowe, oczywiście są też kolejowe, to są porty, lotniska i tak dalej, ale tutaj stricte mówimy tylko i wyłącznie o korytarzach drogowych, gdzie musi się pojawić infrastruktura dla samochodów osobowych,
ale też dla samochodów ciężarowych. I to jest zupełna nowość, ponieważ żebyśmy mogli mówić o dekarbonizacji pełnej transportu, musimy dotknąć transportu ciężkiego, a znów, jeśli nie mamy infrastruktury, jeśli nie ma dostępu, nie będzie takiej możliwości. Dlatego też tak ważne jest wdrożenie AFIR-u, żebyśmy mogli swobodnie podróżować, żeby ta infrastruktura była na bardzo podobnym poziomie w całej Europie, zarówno w Europie Zachodniej, która jeszcze nas wyprzedza, ale również Bardzo właśnie... pozytywnie, bardzo mi się podoba. Jeszcze nas wyprzedza. Tak, dokładnie, bo ja bardzo wierzę w to, że za chwilę będziemy na co najmniej takim samym poziomie. No, musimy wykorzystać tą rentę zapóźnienia i nie popełniać błędów, które były tam też popełniane po drodze. Jednak Tym to bardziej, jest że nowy możemy na rynek. tych błędach się uczyć. Oczywiście, oczywiście. I to jest poniekąd nasza przewaga, że no, jesteśmy jednak jeszcze troszkę za, ale z drugiej strony mając tyle możliwości, tyle doświadczeń właśnie Europy Zachodniej, plus jakby swoje własne technologie, myślę, że bardzo szybko możemy nadrobić gdzieś tutaj te luki. No i właśnie AFIR ma skrócić te luki w całej Europie. Tam są jeszcze takie dodatkowe punkty związane chociażby z znów infrastrukturą dla ciężarówek. Mają się pojawić bezpieczne, chronione parkingi, gdzie również będzie infrastruktura ładowania, a duże miasta, których w Polsce jest 32 lub 34, mają być tak zwanymi urban nodes, węzłami miejskimi, gdzie również ma się pojawić infrastruktura dedykowana dla ciężarówek, więc te ciężarówki bardzo mocno są tutaj jakby zaakcentowane w AFIR-ze, a wszystko dlatego, że no, Europa też takim transportem drogowym stoi. Polska zajmuje 4. miejsce w Europie pod względem transportów międzyrodowych. To jest 6% naszego PKB i myślę, że o tą branżę tak należy zawalczyć i o szybką transformację, bo na pewno konkurenci nie będą czekać. Dobrze, ale po kolei. Najpierw porozmawiajmy o samochodach osobowych, a później dojdziemy do samochodów ciężarowych. No i wyczytałam, że w AFIR-ze mamy takie wymaganie. Jednym z tych wymagań jest, że do 2025 roku co 60 km na tych drogach bazowych TNT powinny powstać huby ładowań dla pojazdów osobowych. Mocy do 2025 roku moc 400 kW, do 2027 600 kW. No i czy Polska rzeczywiście jest w stanie spełnić te wymagania? Jakie mamy ograniczenia? No i tu główne pytanie, kwestia tych przyłączy oraz tego, jak długo obecnie trwa ta procedura. Czy są szanse, że to w najbliższym czasie się zmieni? Jak ty na to patrzysz? Ja może zacznę od tego, że my musimy zdążyć z tymi wymogami, dlatego że właśnie te pierwsze progi, rok 2025, później 2027, 2030, one są bardzo niedaleko i jakby po drugiej stronie niespełnienia wymogów są pewnie kary. No, oczywiście tego wszyscy chcą uniknąć, ale tu jakby nie o karach mówimy, tylko o tym, czy będziemy w stanie jeździć swobodnie samochodami elektrycznymi i jest to no, na tyle dość skomplikowany temat, że już prawie 2 lata temu zaczęliśmy taki dialog z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a on się przerodził w dialog branżowy i bardzo się cieszy, mnie to cieszy, że jakby dołożyliśmy trochę swoją cegiełkę również do tego, że zostali zebrani chyba wszyscy interesariusze, którym bardzo leży na sercu to, abyśmy jednak zdążyli, czyli byli tam operatorzy, były firmy, operatorzy sieci dystrybucyjnych, ale także przedstawiciele właśnie ministerstw, strony finansującej i jakby wszyscy mają na celu, aby zdążyć jednak z AFIR-em. Jesteśmy po pewnych rundach dofinansowań do infrastruktury. Premiowana była infrastruktura właśnie ta powstająca przy AFIR-ze, przy jakby drogach szybkiego ruchu. Również jest dedykowany program Connecting Europe Facility z Komisji Europejskiej, który już w tym momencie będzie 3. runda. Ona będzie prawdopodobnie jeszcze w tym półroczu będzie uruchomiona i ona jest dedykowana właśnie również na stworzenie tych warunków, więc środki są. Teraz potrzebni są jeszcze chętni operatorzy. Myślę, że tych też nie brakuje w Polsce. No ale dochodzimy do tego jakby kluczowego, powiedzmy, wyzwania, tak? Wyzwania problemu, jakim są przyłącza. I tu niestety mamy dość duży problem. Problem dlatego, że nasze mopy znajdują się, no tak powiem wprost, pośrodku niczego często, tak? Jest to pole z jednej i z drugiej strony, autostrada i tylko mamy 2 miejsca.
obsługi podróżnych. No i to jest problematyczne, gdzie znajduje się najbliższy główny punkt zasilania, czyli tak zwany GPZ. Jest to od kilku do kilkunastu kilometrów. Zwykle na takich mopach, gdzie no nie mamy tam stacji benzynowej, no to przyłącze wynosi, nie wiem, z 40-50 kW do zasilania jakiejś budki, toalet, oświetlenia, czyli bardzo niedużo. Potrzebujemy dużo więcej. No i to właśnie te inwestycje są kluczowe, aby móc sprostać właśnie tym wyzwaniom. My kiedyś liczyliśmy, jakie mogą być koszty dla takich przyłączy, ponieważ doradzaliśmy w jednym takim projekcie. No, wynosiły one dość znaczną ilość pieniędzy, nawet 11 milionów złotych. Tam była dana odległość od tego miejsca. Przyłącze też dość znaczne, było blisko 4 MW. No niestety nie dało rady jakby ze środków tego inwestora wyłożyć takich pieniędzy. Samo przyłącze kosztowało bardzo niewiele, bo zaledwie parę tysięcy złotych, aby móc się wpiąć i to miejsce było, lecz już ta inwestycja, Doprowadzenia. ta koinwestycja tak naprawdę była po stronie inwestora, ale myślę, że jeszcze tutaj również są środki, również w funduszu modernizacyjnym, które mogą pomóc w tym, żebyśmy mogli mieć jednak przyłącze właśnie dla Ale jak stacji w ogóle ładowania. obecnie wygląda ten proces? No bo też jest problem w tym, że ten proces bardzo długo trwa. Może nawet do 3 lat czasami, tak? I jak w ogóle obecnie trwa ten proces i czy jest szansa legislacyjnie ten proces uprościć, żeby to trwało krócej? Wiadomo, że nie uzyskamy tego, że nie wiem, po pół roku, bo jesteśmy jednak dużym krajem, no i mamy nasze procesy biurokracyjne, no ale do 3 lat, no to też jest za długo. Tak, no to jest zdecydowanie za długo, tylko trzeba chyba zrozumieć też trochę stronę operatora, dlatego że samo wydanie warunków zależy od jakby mocy, którą chcemy. I oczywiście im większą moc chcemy, tym dłużej trwa wydanie tych warunków. Niemniej później jakby już samo to wydanie, powiedzmy podpisanie umowy i oczekujemy teraz na przyłącze, to ten proces trochę trwa, dlatego że operator zwykle musi wyłonić w przetargu firmę, która wykona to przyłącze, ale też na przykład uzyskać zgody właścicieli działek, przez które ma iść to przyłącze. I to jest chyba ten najdłuższy proces. Jak uzyskać wszystkie zgody po kolei od wszystkich właścicieli działek, powiedzmy przez, nie wiem, 5 kilometrów od tego GPZ-u do tego punktu, gdzie my chcemy. I teraz jakby celem, aby uprościć ten proces, jest właśnie uproszczenie uzyskania tych zgód, tak? Tak, dokładnie. To jest jeden ze sposobów. Dwa, trzeba też pamiętać, że wcześniej elektromobilność nie była wpisana w plany 5 czy 10-letnie właśnie operatorów sieci dystrybucyjnych czy przesyłowych. W tym momencie ta sytuacja też się zmieniła. Elektromobilność już jest wpisana jako jedna z inwestycji kluczowych. Tam też mają swoje jakby dedykowane finansowanie właśnie na te przyłącza, więc wydaje mi się, że sytuacja będzie się zmieniała. Oczywiście nie jest to taka dynamika, jaką byśmy chcieli w branży, tak, że mówimy chcemy i przyłącze za chwilę jest, lecz wydaje się, że tutaj rzeczywiście zostały jakby te kroki wykonane do tego, żebyśmy te przyłącze rzeczywiście mieli szybciej. Jak można skrócić jeszcze bardziej? No kiedyś dyskutowaliśmy branżowo nad specustawą o tym, żeby można było właśnie te przyłącza robić w sposób priorytetowy. No zobaczymy, być może jeśli dojdzie do takiej sytuacji, rzeczywiście będziemy musieli szybko, bardzo szybko tworzyć te przyłącza dla infrastruktury afirowej. Może się ktoś zdecyduje na ten krok, a może nie. Na ten moment jakby mam nadzieję, że te jakby kroki, które zostały już podjęte, one w jakiś sposób też pomogą. Czyli obecnie, jeżeli ja jestem operatorem, już mam swoją lokalizację, to najpierw muszę uzyskać warunki, tak? Potem wyłonić wykonawcę tego przyłącza. To już tą częścią zajmuje się operator sieci dystrybucyjnej. Okej. My po prostu do momentu jakby podpisujemy umowę, no i czekamy na przyłącze. Okej. Ewentualnie czasami też jest jakby dostępna tak zwana ta koinwestycja, czyli że my pokrywamy część środków albo sami możemy wykonać przyłącze. Jeśli jesteśmy przekonani do tego, że rzeczywiście to będzie szybciej i dzięki naszym środkom szybciej będziemy mogli wybudować, no to taki krok też można podjąć. No wiadomo, tu niestety koszta są kluczowe, no i ta tak zwana służebność działek też jest dość dużym ograniczeniem. Em,
Czyli jak myślisz, czy ta infrastruktura z AFIR-u, no bo ona też nie musi powstawać na tych mopach, które są obecnie i też nie musi powstać na stacjach paliw obecnych, no ale też założeniem jest takim, żeby osoba poruszająca się autem elektrycznym mogła się poruszyć tak samo swobodnie, jak osoba, która się porusza konwencjonalnym samochodem. I jak przewidujesz, czy to jednak będzie na obecnych stacjach, czy trzeba będzie gdzieś zjeżdżać, to będzie w innych lokalizacjach? Jak to widzisz? Że w Polsce wydaje się, że tylko i wyłącznie królować będą właśnie nasze mopy lub ewentualnie, tak jak mówi AFIR, że infrastruktura, która jest wybudowana do 3 km od zjazdu, też nam się łapie. Dlaczego te do 3 km? Wydaje się, że takim dość ciekawym rozwiązaniem są tak zwane autohofy. Znamy to z niemieckich autostrad, gdzie nie mamy mopów po dwóch stronach autostrady, tylko na przykład jeden większy mop i zjazdy z dwóch stron, Okej. także po prostu zjeżdżamy tylko w jedno miejsce. I właśnie w takich punktach, przynajmniej jak podróżowałem po Europie, widziałem właśnie najwięcej stacji ładowania i to kilku operatorów nawet na raz w jednej lokalizacji. Wydaje się, że tam chyba prościej jest podłączyć jakby w jednym skupieniu po prostu nieco większą ilość stacji niż tylko i wyłącznie jakby dedykowane po jednej i po drugiej stronie. No taką sytuację mamy w Polsce, tu jakby będziemy szli tym modelem. No i no mam nadzieję, że jednak będziemy mogli swobodniej podróżować. Muszę powiedzieć, że trochę tych stacji nam się w ostatnich latach jednak pojawiło, bo planując chociażby podróż z Zielonej Góry do Warszawy, już nie trzeba planować, bo już wiemy, gdzie są stacje ładowania, jaka jest infrastruktura i zawsze, że jeśli jedna stacja może na przykład nie działać, to będzie ta kolejna. Ale jeszcze jakiś czas temu no nie było to takie oczywiste i jeśli jedna stacja po drodze nie działała, to się robi mały problem. No, jakby nie da się ukryć, że mamy wyzwania przed sobą, no ale ta elektromobilność cały czas się rozwija. No i kolejna kwestia takich wymagań AFIR to jest te płatności tak zwane ad hoc, czyli mamy ładowarkę, która jest powyżej 50 kW i możemy po prostu bezpośrednio przy tej ładowarce zapłacić zbliżeniowo lub jakąś inną metodą płatności, ale już nie mamy tego zapłatomatu, tak? Że płacimy jakby bezpośrednio przy ładowarce. I jak to wygląda w Polsce? Czy wielu operatorów już ma taką opcję? Czy mamy jakieś przeszkody? No bo jednak podróżując po Europie, no to nadal musisz mieć wiele aplikacji, żeby móc swobodnie się ładować. I dlaczego to tak trudne do wdrożenia? Czy trudne? Ciężko powiedzieć, czy jest to aż takie trudne. Na pewno nie było popularne do tej pory, bo chyba wszyscy szli takim modelem. Mamy aplikację dedykowaną, mamy systemy roamingowe, które oczywiście coraz lepiej działają, ale na jakiś czas temu no nie można było tego powiedzieć, bo niektóre sieci izolowały się jakby od innych i nie było też możliwości jakby korzystania jedną aplikacją ze wszystkich operatorów. Każdy miał raczej dedykowaną aplikację i pewnego pięknego razu przedstawiciele Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przejechali się takim elektrykiem po Europie i spojrzeli, że rzeczywiście to jest coś nie tak. Nie możemy płacić kartą w najprostszy sposób. Musimy mieć dziesiątki aplikacji. Zresztą użytkownicy jakby mówili dokładnie to samo, no ale urzędnicy musieli się przejechać sami i sformułowali pewne rekomendacje, które znalazły się w AFIR-ze. To, żeby właśnie pojawiły się płatności bezpośrednie. Dlatego, że nawet były takie problemy, że będąc na przykład w Polsce, mając polski telefon, nie mogliśmy ściągnąć aplikacji na przykład w UK, jak jeszcze była w Unii, żebyśmy mogli swobodnie się poruszać, albo były te ograniczenia lokalizacyjne i to też ma zlikwidować właśnie ograniczenia lokalizacyjne. Posługujemy się i tak zawsze kartą, niezależnie czy mamy jakąś aplikację operatora i tak pod spodem tego systemu była konieczność wprowadzenia danej karty. Płacimy teraz smartfonem, smartwatchem, w zasadzie wszystkim, co ma w jakiś sposób taką możliwość. I to jest taki najprostszy sposób. Oczywiście pojawiły się jakieś problemy fiskalne, bo początkowo jakby w Polsce nie było możliwości innej niż wydawania paragonu z takiej transakcji na miejscu. Teraz trochę te przepisy się zmieniły. Na takich terminalach można od razu sobie wysłać fakturę albo paragon
na e-maila, więc to już jakby te przeszkody legislacyjne zostały pokonane. No i coraz więcej stacji ma rzeczywiście. No ja pamiętam, Ekoenergetyka miała taką stację ładowania, która stała na jakimś mopie. Tam rzeczywiście raz na jakiś czas trzeba było przyjeżdżać i wymieniać tę rolkę do paragonów. Dokładnie tak, To jest dokładnie bardzo tak. ciężkie w obsłudze. Ale to niestety jako jedyne wtedy spełniało wymagania i rzeczywiście no, ciężko sobie wyobrazić, żeby operator, który ma kilkadziesiąt stacji, robił jeździł. wycieczki co tydzień czy co raz w miesiącu, tak, przez całą Polskę i wymieniał papier w drukarkach. Całe szczęście to się zmienia, no bo no, rynek nam rośnie, zmienia się. W niektórych też ministerstwach dochodzą te głosy, że mamy nową branżę, która potrzebuje tych zmian, więc jakby poszliśmy z duchem czasu i rzeczywiście są te możliwości. A tych terminali mamy coraz więcej, dlatego że to był też jeden z wymogów w programach dofinansowań. Te programy dofinansowań nieco wyprzedziły wymagania AFIR-u, ale dobrze, dlatego że teraz jesteśmy na to przygotowani. To jest moim zdaniem Też jedna. słyszałam trochę, że PIRE dołożyło starań, aby tak się stało. Na pewno daliśmy swoje rekomendacje, właśnie widząc, co się dzieje w Europie, że to są jedne z wymogów, tak, które po prostu rynek daje i też zaproponowaliśmy, że tego typu rozwiązania są po prostu dobre. Zostały one włączone w program i wydaje się, że teraz rzeczywiście to jest dobre dla rynku, ponieważ naprawdę mamy dużo możliwości, a drugą No i taką przede ścieżką jest wszystkim po roaming. prostu, tak, upraszcza korzystania, tak? Zdecydowanie. Bo na tym też polega AFIR, żeby po prostu ułatwić korzystanie z samochodów elektrycznych, żeby mieć infrastrukturę, to po prostu było proste, intuicyjne. Żebyśmy mogli korzystać tak samo, bez żadnych ograniczeń, tak samo jak z samochodów spalinowych, tak z elektryków. Dokładnie. No i przechodząc już do tych pojazdów ciężkich, jednym z wymaganiem AFIR-u jest to, aby do 2027 na połowie tych dróg bazowych powstały huby ładowań dostosowanych dla e-trucków o mocy 2800 kW. Obecnie w Polsce mamy jedyny hub dostosowany dla e-trucków, to jest hub EKN w Nadarzynie. On jest wyposażony w satelity wyprodukowane przez Ekoenergetykę, oczywiście dostosowany do płatności bezpośrednich, ale nadal to jest jeden hub. Jak ty to widzisz? Trochę za mało. Cieszymy się, że jest w ogóle ten pierwszy hub, bo on zaczyna zmieniać. Zaczyna zmieniać dużo. Przede wszystkim zaczyna zmieniać postrzeganie elektrycznych ciężarówek. Jeszcze na początku roku mieliśmy zarejestrowanych zaledwie kilka pojazdów, 4 przez importerów, którzy mieli po prostu demówki. W tym od tego czasu wiele się zmieniło i też jakby pierwszymi projektami, które zostały w ogóle wdrożone dość szeroko na rynek, były takie projekty z punktu A do punktu B, powiedzmy, gdzie stacje ładowania były właśnie przy na przykład centrum magazynowym i z drugiej strony przy fabryce i ten pojazd ładował się podczas załadunku i rozładunku tego pojazdu. No ale ciągle brakowało nam tej publicznie dostępnej infrastruktury. Niektóre ciężarówki awaryjnie korzystały z infrastruktury dla osobówek, ale No długo to trwało. no było to bardzo niewygodne. Przede wszystkim potrzeba było rozpiąć cały zestaw, podjechać, naładować pojazd, zajmując powiedzmy 2 miejsca co najmniej, a rzeczywiście nie było tej publicznie dostępnej infrastruktury. Pozwala właśnie taka stacja ładowania, pozwala też trochę się oswoić samym przewoźnikom, dlatego że mogą przyjechać, zobaczyć, wziąć na testy pojazd, naładować go, przetestować na trasach, a to jest bardzo dużo, dlatego że przewoźnicy tak naprawdę tworzą teraz swoje modele biznesowe, modele użytkowania tych pojazdów. W pierwszej takiej fali będziemy widzieli w większości projekty pilotażowe, gdzie znów będziemy mieli kilka stacji, kilka pojazdów, kilkanaście pojazdów i możliwość planowania takich tras długodystansowych z międzyładowaniem na publicznych stacjach będzie bardzo, bardzo ważne, no bo do tej pory tego nie było. Myślę, że tych stacji pojawi się dużo, dużo więcej. Nawet wiem, że teraz w pierwszej połowie tego roku mają zostać otwarte 2 kolejne stacje z możliwością ładowania właśnie ciężarówek. No i to też już da kolejny taki impuls dla rynku, że rzeczywiście to się zaczyna pojawiać, można planować coraz dłuższe trasy. Przewoźnicy w Polsce też są jeszcze nieufni wobec tej technologii. Mamy liderów, którzy chętnie jakby dzielą się doświadczeniami, mówią w jaki sposób
wdrożyli ciężarówki i dlaczego to robią. Z jednej strony są to jakieś globalne zobowiązania tych firm właśnie dążenia do neutralności klimatycznej, a z drugiej strony chęć już testowania tych nowych technologii w naszych polskich warunkach, bo trzeba też powiedzieć, że w niektórych krajach, takich jak Holandia, mamy dużo więcej hubów ładowania. To już stało się bardzo popularne. Były też dotacje dla ciężarówek, więc tych ciężarówek trochę jeździ po rynku. No u nas myślę, że czeka nas dobra perspektywa, bo też w lutym zakończyliśmy konsultacje programów dofinansowań właśnie do ciężarówek, do zakupu lub leasingu. Mamy tam w budżecie blisko 1 000 000 000 złotych i plus 2 miliardy na infrastrukturę. Przy czym infrastruktura również będzie obejmowała na przykład takie rzeczy jak przyłącze, jak O. zmiany powiedzmy, nie wiem, w trafostacjach, prace budowlane, czy nawet magazyn energii. I tutaj wydaje się, że to będzie miało bardzo duży wpływ na rynek, ponieważ te inwestycje w infrastrukturę dla traków będą wyjątkowo drogie, nie tylko ze względu na ilość stacji i konieczność zapewnienia tej mocy, ale też jakby co dalej z przyłączem, bo to przyłącze musi być odpowiednich parametrów, dużo droższe. No i jeśli znów mamy kilkanaście kilometrów, to jest duży koszt, a Tym bardziej dofinansowanie... przyłącze takiej mocy, jak wymaga tego AFIR 2800 kW. Dokładnie, więc będziemy mieli tutaj, wydaje się, dobre rozwiązanie, no i 100% dofinansowania, więc chyba operatorzy powinni być zadowoleni. Teraz tylko muszą zadbać o to, żeby te projekty były dobre. No i żeby ten proces się skrócił, tak? Żeby można było szybko to realizować. Mam nadzieję, że znów te środki pomogą, żeby to skrócić. Wielu wątków możemy poruszyć, ale tak już powoli zbliżają się ku końcowi. No tak słyszymy w naszej rozmowie, że jest bardzo dużo wyzwań przed nami, ale żeby tak nie było pesymistyczne, to też dużo dobrych rzeczy jest już zrobione w kierunku rozwoju elektromobilności. Gdybyś mógł powiedzieć o tych rzeczach oraz czy AFIR jest szansą też dla Polski? Jakby co dobrego pod kątem gospodarczym wiąże się z wprowadzeniem AFIR-u? Bo jednak jest negatywny odbiór, no bo to jest jakiś przymus, regulacja, czego nie lubimy. A gdybyśmy spojrzeli z innego kąta na to? Myślę, że przede wszystkim AFIR wywoła to, że będą musiały zostać zmodernizowane sieci elektroenergetyczne. Zresztą w ogóle sektor energetyki przechodzi teraz przeogromną Bo transformację. mamy jeszcze ten RED 2, RED 3 do wdrożenia, prawda? Dokładnie. Właśnie sektor energetyki stoi teraz przed dużymi wyzwaniami, jakby nie tylko ze strony elektromobilności, ale chociażby ze strony przyłączania OZE do sieci. Do tej pory sieci były projektowane raczej jednokierunkowo od elektrowni do końcowego odbiorcy. Tutaj nagle nam się pojawiają jakby wielokierunkowe, tak, tutaj z jednej strony odbiorca, samochody w przyszłości też będą mogły oddawać energię. Właśnie mamy OZE, które jest nie do końca czasami sterowalne i też wywołuje pewne powiedzmy zaburzenia. I wydaje się, że tutaj będzie takie największe wyzwanie i też szansa właśnie na to, że przede wszystkim inaczej sektor energetyki będzie przemodelowany. To będzie miało wpływ na nasze przedsiębiorstwa, na fabryki, ponieważ bardzo dużym teraz aspektem jest właśnie dostęp do zielonej energii, do tego, żebyśmy mieli dostęp do zielonych źródeł, dlatego że coraz więcej dużych firm będzie musiało raportować również dekarbonizację w obszarach po prostu swojej działalności i dostęp do zielonej energii jest jedną z takich kluczowych. Dlatego też sieci, patrząc po tych wszystkich wyzwaniach, które mają, no to właśnie sektor energetyki będzie tym, który wydaje się, że będzie takim trochę motorem zmian i to będzie bardzo pozytywny aspekt. Oczywiście samo wdrożenie pojazdów elektrycznych ma wiele plusów, tak? Chociażby cel osiągnięcia neutralności klimatycznej jako ten nadrzędny, ale też przede wszystkim trzeba spojrzeć na tą stronę ekonomiczną. Często jest tak, że jazda samochodem elektrycznym może być dużo tańsza niż samochodem spalinowym. Oczywiście jak ktoś się uprze, może pojechać drożej, bo i są tacy Pewnie. hejterzy, którzy naładują się na najdroższej stacji bez żadnych abonamentów, a później mówią, że drożej niż dieslem, ale to jest tak jak z telefonią komórkową. Możemy dzwonić tanio, możemy dzwonić drogo i tutaj też będzie podobny model. Możemy jeździć tanio, a możemy jeździć drogo. No już ostatnie tradycyjne pytanie. Gdybyś mógł zmienić jedną rzecz w świecie elektromobilności, co by to było? Zmienić. No wprowadzić może coś?
Okej, to No powiem to ci chwilę takie zastanów się. zaskoczenie. Em, Wydaje mi się, że chyba to mogłyby być huby ładowania w miastach, huby szybkiego ładowania, żeby dość szybko umożliwić ludziom mieszkającym w blokach taką po prostu normalną możliwość korzystania ze stacji ładowania. I to chyba byłoby coś, co by rzeczywiście mogło zmienić mocno ten wizerunek elektromobilności. Myślę, że wiele osób się dołączy do Twojego życzenia. Bardzo dziękuję za rozmowę dzisiejszą naszą. Dziękuję również. A naszych widzów i słuchaczy zapraszam oczywiście do obejrzenia kolejnego odcinka już w następny czwartek. Zapisz się koniecznie na nasz newsletter, aby pierwszym dostawać informacje ze świata elektromobilności. Szybcy, naładowani, elektromobilni. EV Generation. Miejsce, gdzie przyszłość jest teraźniejszością.